Cześć, to Julita z Julitkowa Sprawki. Witajcie na kolejnych warsztatach skrzydełkowania. Na dzisiejszych zajęciach będziemy omawiać ściegi krzyżowe i krzyżujące się, czyli takie, które mijają się tak jakby na krzyż, ale się nie łączą środeczkiem. Wskażę Wam różnicę między tymi ściegami i powiem Wam, jak je wykonać. Zaczniemy od ściegów krzyżujących się. Tradycyjnie oznaczamy to takim iksikiem, tak? To są ściegi krzyżujące się, które nie mają części wspólnej i nie stykają się ze sobą, ale wizualnie wygląda tak, jakby były skrzyżowane. Ta część znaków to są ściegi krzyżowe, które łączą się tutaj, w tych miejscach. I te znaki robimy w ten sposób, że najpierw robimy dół, a potem robimy górę. Natomiast w tych krzyżujących się każdy z tych elementów robimy oddzielnie. Zaczniemy od tych, które są najprostsze, czyli te trzy, a potem przejdziemy do tych i skończymy na tych. Pamiętajcie, że zawsze odsyłam Was do legendy i tam musicie sprawdzić, co projektant miał na myśli, zapisując dany symbol. Ponieważ w różny sposób możemy zrozumieć intencje projektanta. Generalnie, jeśli w legendzie zobaczycie, że ścieg czy słupki są krzyżowe, to musimy je zrobić właśnie w ten sposób, w jaki Wam pokażę. Zacznijmy od najprostszego, czyli od tego elementu. Dół to są słupki. Mają jedną kreseczkę, więc to są słupki łączone górą, od których wychodzą dwa słupki. Całość stworzy znak X. I teraz tak, góra nam mówi, co po kolei robimy, a dół, gdzie się wbijamy. Czyli 1, 2, 1, 2. Tak? Zaczynamy Xy od zrobienia dołu, czyli tego elementu. To jest jako pierwsze, to jest jako drugie, tak? To jest pierwsza część, to jest druga część. I teraz tak, patrząc na znak, musimy określić, ile nawinięć musimy nabrać na szydełko. Jak na to zwracamy uwagę? Po czym to poznajemy? A mianowicie po tych kreseczkach. Jeśli patrzymy na prawy bok i widzimy jedną kreseczkę i drugą kreseczkę, to naszymi bazowymi narzutami będą dwa narzuty, tak? Czyli 1, 2. Spróbujmy. Tutaj zrobiłam kilka oczek łańcuszka po to, żeby odseparować tutaj robótkę, którą miałam wcześniej i robię dwa nawinięcia. Teraz wbijamy się nóżką numer 1, robiąc niedokończony słupek. Tak? To było na poprzednich warsztatach, jak robić niedokończone słupki. Czyli wbijamy się w dane oczko, przeciągamy przez oczko i przeciągamy przez dwie pętelki. To jest tyle, jeśli chodzi o niedokończony słupek. Teraz robimy drugą nóżkę niedokończonego słupka, tak? Czyli nabieramy włóczkę na szydełko, jak do zrobienia słupka, wbijamy się w oczko, przeciągamy i nabieramy i przeciągamy przez dwie pętelki. Tym samym mamy pętelkę prowadzącą, narzut i dwie pętelki od dwóch słupków niedokończonych górą. Teraz łączymy słupki górą, czyli nabieramy i tylko przez dwie pętelki. I doszliśmy do tego momentu, czyli połączyliśmy to. Teraz musimy wyprowadzić resztę, czyli najpierw jedyneczkę, a potem dwójeczkę. Tak? Więc robimy jedynkę. To nam mówi, że musimy zrobić słupek, czyli nabieramy włóczkę przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. Powstało coś takiego. Teraz robimy dwójkę, czyli musimy nabrać jeden narzut na szydełko i musimy tutaj gdzieś w środku się spotkać. Gdzie się spotykamy? Spotykamy się pod dwoma pętelkami, które służyły nam do połączenia słupków pojedynczych górą. Czyli nabieramy, przeciągamy przez te miejsca, nabieramy przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. Powstaje nam taki X. Z tym, że jeśli nie ma tutaj oczka łańcuszka,
to tak słabo widać, tak? Tu jest dół, tu jest góra. Pokażę Wam, jakby to wyglądało, kiedy mielibyśmy tutaj dodatkowe oczko łańcuszka. Wtedy mielibyśmy pierwszy krok, drugi krok. Tu mielibyśmy pierwszy krok, drugi krok, a tu mielibyśmy trzeci krok. Pokazuję. Nabieramy włóczkę 2 razy na szydełko, bo mamy 2 kreseczki, patrząc na motyw z prawej strony, na całość, na cały motyw, tak? Wbijamy się w oczko. Nabieramy i robimy niedokończony słupek. Nabieramy i robimy drugi niedokończony słupek, omijając jedno miejsce, tak, dla symetryczności, ponieważ góra ma 3 oczka, więc tutaj, jak robimy dół, to też powinny być 3 oczka, chyba że projektant zaprojektował inaczej, ale gdyby było symetrycznie, to właśnie by było tak, 3 miejsca na dole, 3 miejsca na górze. No i mamy pętelkę prowadzącą, mamy narzut i 2 pętelki od niedokończonych słupków. Nabieramy, przeciągamy przez 2 pętelki i teraz kręcimy ten pierwszy słupek, czyli przez 2 pętelki i przez 2 pętelki, tak? Czyli praktycznie cały czas przez 2. Teraz robimy element numer 2, czyli oczko łańcuszka, a następnie ten element słupek, czyli nabieramy włóczkę na szydełko, wbijając się pod te 2 pętelki, które tu są. Zobaczcie, to są te 2 pętelki nad tymi 2 słupkami. Tutaj połączyliśmy to górą, więc jeszcze raz się wbijamy, przeciągamy przez te 2 pętelki, przez 2 pętelki i przez 2 pętelki i zobaczcie, jaki powstał fajny X. Jego wysokość jest taka jak podwójnego słupka. Już zrobię obok podwójny słupek, żebyście to zobaczyły. To jest podwójny słupek i wysokość jest właśnie dokładnie taka sama. Czyli to jest najłatwiejszy motyw z całej brygady. Teraz ten motyw. Zobaczcie, mamy na dole słupki, które łączymy górą i mamy podwójne słupki u góry. Czyli wiemy, że pierwszy element, może zróbmy tutaj oczko łańcuszka, żebyście od razu widziały, jak to wygląda w szerszej wersji. Tutaj zrobimy jeszcze takie jedno oczko, powiedzmy jedno miejsce, które opuścimy. Ten element jest jako drugi. Potem zrobimy trzeci, oczko jako czwarty, ten jako 5. element. Oczywiście tu bez oczka też może być, tylko chcę Wam pokazać, jak się układa X. Wtedy nie robimy tutaj oczka łańcuszka, a tutaj po prostu nóżkę wbijamy bezpośrednio, nie zostawiamy tego oczka dla symetryczności. Już Wam pokazuję. Liczymy najpierw kreseczki, tak? Zawsze standardowo. Z prawej strony, tak jak było to w słupkach, w takich motywach Y, tak jak liczyliśmy, tak teraz tutaj też liczymy, czyli jedna kreseczka, druga, trzecia, czyli nabieramy 3 narzuty na szydełko. Raz, 2, 3. Tutaj zrobiłam kilka oczek łańcuszka separacji. I teraz robimy pierwszą nóżkę, czyli wbijamy się powiedzmy tutaj, robiąc niedokończony słupek, czyli przez 2 pętelki. Na szydełku mamy pętelkę prowadzącą, 2 narzuty i pętelkę od niedokończonego. Nabieramy włóczkę raz na szydełko, bo mamy jedną kreseczkę i robimy drugą nóżkę, pominając jedno miejsce, tak? Dla symetryczności. Czyli wbijamy się w oczko i robimy drugą nóżkę. Teraz naszym celem jest połączenie tego wszystkiego górą. Przez 2 pętelki. Mamy połączone górą. I te 2 pętelki będą miejscem pod nie właśnie. Wbijamy się tymi tutaj elementami z tej strony, tak? To właśnie o te pętelki chodzi. Robimy dalej, czyli robimy podwójny słupek. Podwójny. Mamy 2 narzuty na szydełku, więc po 2 pętelki do góry pniemy się, robiąc podwójny słupek. Tak? Robimy oczko łańcuszka, robimy 2 narzuty, bo mamy kolejny podwójny. Wbijamy się pod te właśnie 2 pętelki od niedokończonych, tak? które były łączeniem ich górą i robimy kolejny podwójny. I zobaczcie, powstał X, tak? I teraz tak naprawdę może być nawet odwrotnie. Tu mogą być 2 pętelki, wtedy robimy niedokończone 2, a tutaj jedno, to byśmy zrobili po prostu pojedyncze słupki. Pokażę. Tu powiedzmy dla symetryczności, czyli to jest pierwsza nóżka, druga, łączymy górą,
trzecia, czwarta, piąta, tak? No i robimy. Raz, dwa, trzy. 2 narzuty, 3 narzuty. Wbijamy się w oczko i najpierw robimy niedokończony podwójny, czyli 1, 2 i koniec, tak? To jest niedokończony podwójny. 2 narzuty i robimy następną nóżkę, pomijając jedno oczko. Mamy. Łączymy górą przez 2 pętelki. To jest nasz punkt centralny, te 2 pętelki. Czasem, jeśli nie widzicie ich później, możecie sobie tutaj pod nie włożyć marker, wtedy będzie łatwiej. Teraz robimy pojedynczy słupek, czyli przez 2 i wykańczamy. Robimy oczko łańcuszka i słupek w centralne miejsce, czyli nabieramy włóczkę raz na szydełko i tutaj pod te 2 niteczki, o których mówiłam, wpijamy się i robimy słupek. Wtedy wychodzi tak. Wysokość tych 2 elementów, taka jest różnica, to jest wysokość 3 słupków z 3 nawinięć. Oj, coś mi uciekło. Ratuj sytuację. Z 3 nawinięć. Tak? To jest ta wysokość. To omówiliśmy, to omówiliśmy, to omówiliśmy. Ten cudak. Zrobię separację. Zaczynamy tak samo, czyli pierwsza nóżka, druga nóżka. Pierwsza, druga jako oczka łańcuszka, trzecia jako podwójny słupek. Punkt centralny w środku, czyli robimy tutaj dla symetryczności 3 oczka pozostawimy, wbijamy się w pierwsze i w piąte. Czyli nabieramy ile razy? 4 razy, bo mamy 2 kreseczki i 2 kreseczki, czyli razem 4. Robimy pierwszą nóżkę. Może tutaj, żeby... Pierwsza nóżka, niedokończony podwójny. 2 razy włóczka na szydełko i robimy, pomijając 3 miejsca, w czwarte, czyli raz, 2, 3 w czwarte, czyli tutaj. Robimy podwójny, niedokończony. Teraz łączymy wszystko górą, tak, żeby spotkać się w centrum. Teraz mamy 2 pętelki od tego elementu, narzut i tutaj, tak? Robimy podwójny. Raz, 2, 3. Mamy podwójne. 3 oczka łańcuszka, znowu 2 narzuty, wbijamy się pod te 2 pętelki, tu wysoko, na środeczku, tam gdzie łączyliśmy górą i znowu robimy podwójne. Zobaczcie, wyszedł taki piękny X. I jeśli mielibyśmy taki znak, na przykład reliefowy przedni, to łapalibyśmy nie wbijając oczko, tylko w ten sposób, tak? Tu byśmy wbijali szydełko i tutaj. Bo nie ma znaczenia. Pamiętajcie, miejsce wbicia, jeśli chodzi o wykonanie danego motywu, w sensie takim, że jeśli mamy reliefowe, wbijamy jak reliefowe, ale cała reszta jest dokładnie tak samo. Czy wbijemy się w oczko, czy zahaczymy szydełkiem jako reliefowe, czy za przednią nitkę, czy za tylną. Ten element, że robimy niedokończone elementy, łączymy je środeczkiem i wypuszczamy gałązki, jest czynnością taką samą, tak? Niezależną, czy to będzie w oczko, czy w inny sposób. Omówiliśmy te. Teraz Wam pokażę, jak zrobić te, bo one są dość zagadkowe. Przy tych 2 ściekach przede wszystkim musicie sprawdzić w legendzie, czy to są słupki krzyżowe, czy po prostu krzyżujące się niezależnie, czyli takie, które nie łączą się środeczkiem. Najpierw weźmy wersję, że będą to krzyżowe, czyli będą w jakiś sposób musiały się ze sobą łączyć środeczkiem. I teraz tak, niektórzy zapisują ten znak graficzny tak, jakby to był ten znak graficzny, tak? Czyli można zrobić tak samo. Musicie to sprawdzić też, tak? Musicie dokładnie przeczytać legendę. Ale jeśli mają to być słupki tego typu, tak jak tu analizowaliśmy, że patrzyliśmy na kreseczki i że tu coś się łączy i tu wychodzi, tak? To można by było zrobić to w ten sposób. Mamy tak, pierwszą nóżkę, drugą nóżkę, trzecią nóżkę i czwartą nóżkę. To jest tak jakby X, ale taki uproszczony, tak? Już Wam pokazuję. Mamy jedną kreseczkę, tu nie mamy nic, więc nabieramy raz włóczkę na szydełko.
I mając na uwadze, że góra nam, tu źle ponumerowałam, przepraszam Was bardzo, tu ma być 1, 2, czyli pierwszy element wbijamy w drugie oczko. Czyli jak mamy 2 oczka, to nabieramy włóczkę raz na szydełko, bo mamy jedną kreseczkę i wbijamy w drugie oczko. Wbijamy, przeciągamy i robimy po prostu słupek. Tak? I teraz robimy drugi element, który wbijamy oczko wcześniej. Nabieramy włóczkę na szydełko i wbijamy się w oczko w ten sposób od przodu, chwytając nitkę z tyłu i robimy słupek. I tym sposobem, tutaj zobaczcie, one się krzyżują, tak? Z jednej i z drugiej strony, nie wiem, czy to dobrze widać, ale zaraz wyostrzę, może zabiorę kartkę, one się krzyżują z jednej i z drugiej strony, tak? Tutaj po prostu na siebie zachodzą i też są krzyżowe. Zrobię jeszcze raz, czyli pierwszy słupek w drugie oczko, tak? Nabieram i w pierwsze oczko w ten sposób. Wtedy one na siebie tak jakby nachodziły i się lekko tutaj krzyżowały. Robią się takie krzyżyczki. Jeszcze raz. Jeden element i drugi. To są takie słupkowe krzyżyki, niskie. Tak? Wysokość ich jest jak słupków pojedynczych. I powstają takie krzyżyki. Jak później ta włóczka się ładnie ułoży, to tutaj powstają krzyżyki. I tak samo jest z podwójnymi, tymi tutaj, tak? Czyli na tej samej zasadzie. Czyli bierzemy 2 razy włóczkę na szydełko, wbijamy się w drugie oczko, robiąc podwójny, nabieramy 2 razy włóczkę na szydełko i w pierwsze robiąc również podwójny. I wtedy tutaj one się krzyżują, tak? Dołem się krzyżują, góra jest wyższa. Ale musicie to dokładnie sprawdzić, tak? Co autor dokładnie ma na myśli, bo równie dobrze ten na przykład ktoś może myśleć, że to jest z tych podwójnych łączonych górą. Znaki są rzeczą umowną, tak? I czasem jeden znak może być w sposób różny, zrozumiany przez danego projektanta i użyty, bo ich skala jest zbyt mała do naszych pomysłów różnych, naszej wizji tego, co ma być we wzorze. Tak? Więc zwróćcie uwagę, jak to jest robione. To jest dość jasne i ja używam właśnie takich jasnych zapisów. Te zapisy są takie, że można pomyśleć, że to są słupki, które nie łączą się środeczkiem. Można pomyśleć, że są to słupki, które się łączą w ten sposób, który Wam pokazałam, czyli takie krzyżyczki. Albo na przykład jeszcze pomyśleć, że taki zapis jest dokładnie tym zapisem, tak? To już musicie sprawdzić, co projektant ma na myśli. Teraz chciałabym Wam przedstawić. Przy tych zapisach mamy pewną jasność, tak? Bo oprócz tego, że widzimy, że pewien słupek jest z tyłu schowany, a ten jest pierwszy i tu jest dokładnie tak samo, tylko w odbiciu lustrzanym i to jest dla nas jasne pod względem, co ma być pierwsze, a co ma być drugie. Tu jest pierwsze oczko do wbicia, to jest drugie oczko do wbicia. Góra nam mówi, co po kolei robimy, tak? One się nie krzyżują, tylko są jakby krzyżujące się, w sensie mijające. I już Wam pokazuję na przykładzie tego pierwszego. Nabieramy raz włóczkę na szydełko, bo mamy jedną kreseczkę, tak? I pierwszy element robimy w drugie oczko. Pierwszy element, góra nam mówi co po kolei, w drugie oczko. Jedno zostawiamy oczko. Jedno zostawiamy oczko, w drugie się wbijamy, robiąc dokładnie słupek. I teraz drugi słupek nabieramy i mamy zrobić w pierwsze oczko, ale tak, żeby był on z przodu. Co to znaczy? To znaczy, że nie możemy zrobić tak, jak robiliśmy to, bo one nam się skrzyżują i będą praktycznie połączone. Trochę inny sposób niż te, ale będą. Te muszą być niezależne.
Więc sposób ich wbicia też musi być niezależny. To znaczy, że wbijamy się od tyłu oczka przez oczko, robiąc słupek. I wtedy te elementy są od siebie niezależne. Już Wam pokazuję. To jest z tyłu, a ten jest z przodu. One się w żaden sposób nie łączą. Tak? Tutaj, nie wiem, czy to widać, ale się nie łączą. Trzeba zwrócić na to uwagę. Jeszcze raz Wam pokażę. Nabieramy włóczkę na szydełko. Pierwszy słupek wbijamy w drugi, robiąc słupek. Nabieramy włóczkę na szydełko i teraz tak, tutaj musimy się wbić, ale nie w ten sposób jak wcześniej, czyli od przodu i po prostu robiliśmy łączone tak jakby tutaj środeczkiem w prosty sposób, tylko musimy włożyć szydełko w tą dziurkę, od tej strony w oczko, jakby od tyłu, przytrzymać i zrobić w ten sposób. Tak? Możecie równie dobrze nabrać włóczkę i kombinować, jak od przodu złapać i tędy wyprowadzić. Ale widzicie, że to jest nieporęczne, tak? Bardzo. Więc najprościej nabieramy włóczkę, wkładamy w oczko od tyłu przez tą dziurkę i robimy niezależny słupek. Tak? To dopiero będzie się układało fajnie, jak zrobimy tego kilka sztuk. To robimy podobnie, czyli pierwszy element jest z góry, a drugi z tyłu i zahaczamy troszkę inaczej. Czyli nabieramy włóczkę na szydełko, pierwszy wkładamy w drugi i on jest naszym zewnętrznym słupkiem. To jest nasz zewnętrzny słupek. Nabieramy włóczkę na szydełko i musimy zrobić w drugi, ale za nim, czyli musimy tak zrobić, żeby od tyłu włożyć w tą dziurkę i nie od tyłu, tak jak robiliśmy poprzednio, tylko z tej strony. Tak? I wtedy zrobić słupek. To jest już joga, ale zobaczcie, i tutaj lepiej już widać przy tych tylnych, jak to się fajnie układa. Pokazuję jeszcze raz. Nabieramy włóczkę na szydełko, w drugie oczko kręcimy słupek, nabieramy włóczkę, wkładamy przez dziurkę, ale jeszcze od góry oczka, czyli nie od tyłu, ale od przodu oczka. Zabieramy, robiąc niezależny słupek. I wtedy one też są takie krzyżujące się, ale nie są środkiem skrzyżowane. Podobnie będzie z tymi elementami, tak? Tutaj góra nam mówi, co po kolei robimy. 1, 2, 3, 4. Dół nam mówi, w które oczka się wbijamy. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. I zobaczcie. Robimy pierwszy element, czyli pierwszy słupek w czwarte oczko. 1, 2, 3, 4. Tak, czwarte oczko, wbijamy się, robimy pierwszy słupek. Teraz robimy słupek numer 2, ale za. 3 za i 4 za, czyli drugi zrobimy w pierwsze oczko, trzeci słupek w drugie oczko, a czwarty w trzecie oczko. Czyli nabieramy włóczkę na szydełko i tak jak mówiłam, wsadzamy od tyłu w dziurkę, ale od przodu oczka, tak żeby tyłem wyjść. I robimy pierwszy, nabieramy. Teraz w drugie oczko, tak samo. Tu od góry, czyli od przodu oczka wbijamy się, to jest drugie. Tak samo w trzecie. W tą samą dziurkę i od przodu, tak żeby z tyłu wyszło. I powstaje dokładnie coś takiego. Możemy zrobić również to w odbiciu lustrzanym, a nawet trzeba, jeśli robimy chustę i jesteśmy na przykład za szczytem, tak? I zobaczcie, po kolei tutaj najpierw robimy to, co z tyłu, a potem to, co z przodu, czyli nabieramy raz włóczkę na szydełko i robimy pierwszy w drugie oczko. Jedno opuszczamy, w drugie robimy. Drugi słupek w trzecie oczko. Nabieramy włóczkę i robimy w trzecie oczko. Trzeci w czwarte oczko. Mamy już 3 zrobione, to jedno jest opuszczone dla tego kawalera, więc nabieramy włóczkę na szydełko i musimy wcelować w to pierwsze oczko. I jak? Wkładamy w dziurkę, ale od tyłu oczka, tak? Wtedy to jest z przodu.
I już Wam pokazuję. Zobaczcie. Wtedy to jest z przodu oczko. Może zrobię jeszcze 2 oczka i słupek, żeby było lepiej widać. Zobaczcie. Musicie tym szydełkiem trochę tak się czasem pogimnastykować, ale warto, no bo to są takie ściegi, które szczególnie w tych różnych przeplotkach, no są piękne. To myślę, że jest ten i ten jest jasny. Trzeba poćwiczyć i spróbujcie. Spróbujcie wyczuć to szydełko, jak je włożyć, żeby te ściegi Wam fajnie wychodziły. Teraz ten zagadkowy. Jeśli chodzi o ten ścieg, to tutaj tak naprawdę nie wiemy, co jest z przodu, a co jest z tyłu. Równie dobrze to może być z przodu, albo to może być z przodu. I tutaj też odsyłam Was do legendy. Być może projektant zasugerował, albo wynika to ze wzoru, że ten na przykład jest zewnętrzny, albo ten jest zewnętrzny. Tu jest wszystko jasne, bo widać, że coś jest przerywane, to znaczy, że coś jest z tyłu. Tutaj tego nie widać, tak? Nie jest wyjaśnione, na jakiej zasadzie ten zrobić ścieg. Więc tutaj równie dobrze może ten być zewnętrznym, albo ten zewnętrznym. Dla procesu szkoleń weźmy, że te będą 2 zewnętrzne, a ten z tyłu. Czyli 1, 2, 3 to są nasze zewnętrzne, ten jest wewnętrzny. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Tak? Robimy ten element. Czyli tak, pierwszy słupek, w które oczko? W drugie. Czyli jedno opuszczamy, w drugie robimy. Drugi w trzeci. Nabieramy i robimy jeszcze jeden. A trzeci musimy w pierwszy, ale tak jak ustaliłyśmy, z tyłu. Z tyłu, to znaczy nabieramy włóczkę na szydełko, wchodzimy w dziurkę i tu od przodu zabieramy, tak żeby te oczko poszło nam do tyłu robótki i robimy słupek. Może zrobię 2 oczka łańcuszka i słupek, żeby było widać. No i zobaczcie. Powstało coś takiego, czyli tutaj wbiliśmy 1 schowany i 2 zewnętrzne. Myślę, że to nie jest takie trudne, o ile poćwiczycie trochę i zrozumiecie zasady funkcjonowania tych ściegów, tak? Te są krzyżowe, zwracamy uwagę na ilość kresek z prawej strony, robimy elementy niedokończone, łączymy górą, a potem robimy resztę, tak? Po kolei. W tym wypadku zwróćcie uwagę, czy projektant miał na uwadze też pojedyncze słupki, jeśli pisze na przykład przy tym znaku słupki pojedyncze, na przykład skrzyżowane, tak? No to wtedy robimy tą metodą, którą Wam pokazałam, czyli robimy ten element i one się, ten drugi słupek jakby łapie ten pierwszy i one są ze sobą skrzyżowane. Podobnie w tym wypadku. Tak, tutaj mamy 2 nawinięcia, robimy niedokończone, a potem wyprowadzamy górę. Tutaj są takie różne mijanki. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam Wam najjaśniej, jak potrafiłam i poćwiczycie. Słuchajcie, bo warsztaty są też po to, żebyście ćwiczyły. Zróbcie sobie taką próbkę, nawet dużą próbkę, w której będziecie sobie ćwiczyły te wszystkie ściegi. Zapamiętacie, nawet jak kiedyś Wam się coś zapomni, to sztyłko Was już samo poprowadzi. Jesteśmy tak skonstruowani, że ręce czasem wiedzą, co zrobić, niż głowa. Więc to są ściegi, jedne z tych takich trudniejszych, te ściegi widełkowe z poprzednich warsztatów i te ściegi krzyżujące się, skrzyżowane są jednak trudniejsze, ale nie są aż takie, żeby gdzieś tam uciekać od nich i ich nie robić. Fajnie wyglądają w robótkach, fajnie wyglądają w różnych motywach. Słuchajcie, co do następnych warsztatów muszę się zastanowić, co Wam tutaj zaoferować. Jeszcze nie wiem, ale być może zrobię jakąś krótką zajawkę. Myślałam o jakimś takim przerobieniu tych ściegów, ale jeszcze nie wiem, czy w okrążeniach, czy może w ramach chusty. Może napiszcie, co chcielibyście, jak chcielibyście przećwiczyć te różne ściegi. Czy chcielibyście na przykład jakiś
w ramach wzoru na chustę, w sensie, że będziemy sobie, teraz robimy słupki, teraz robimy to, teraz robimy tam i będziemy wspólnie sobie dziergać taką chustę warsztatową. Ewentualnie możemy zrobić, nie wiem, jakieś kwadraty, ewentualnie coś w okrążeniach. No, napiszcie, jak chcielibyście poćwiczyć ze mną te wszystkie ściegi, żeby Wam się trochę utrwaliło, a przede wszystkim, żebyście miały z tego później jakąś taką fajną rzecz dla siebie. Za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za Wasze miłe słowa. Jest naprawdę mi cieplutko na serduchu, kiedy je czytam. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnych warsztatach.